Witam serdecznie i kochani, zapraszam Was dzisiaj na wspólne przygotowywanie ciasta kruchego. Będzie to ciasto oczywiście, wiadomo, z truskawkami, bo sezon na truskawki jest w pełni. I będzie to ciasto kruche z budyniową pianką i z truskawkami. Tutaj już mam przygotowane wszystkie sypkie składniki i już Wam mówię, co tu się znajduje, żeby nie przedłużać. 3 szklanki mąki, 1,5 łyżeczki proszku do pieczenia, 4 łyżki cukru, taki cukier z wanilią lub można dać kilka kropli aromatu, cukier wanilinowy do tego i będziemy dodawać kostkę 250 g u mnie margaryna, do tego pójdzie 5 jajek, oddzielam żółtka od białek, czyli do ciasta pójdą tylko żółtka. Także jak mówiłam, 3 szklanki mąki, 1,5 łyżeczki proszku do pieczenia, 4 łyżki cukru i cukier wanilinowy, 250 g margaryny i 4 żółtka. Teraz sobie oddzielę. Białka nam będą do właśnie pianki budyniowej potrzebne i jeszcze budyń waniliowy lub śmietankowy razy 2 bez cukru. Ale na razie zagniatamy ciasto, a i pójdę pozbierać truskawki do tego ciasta. Także widzimy się, jak zagniotę ciasto. Ciasto już sobie zagniotłam, jak widzicie, ja sobie już przycięłam, podzieliłam, czyli tak, można powiedzieć, trzecią część zostawiam sobie, a to będzie na dno forma, to będziemy potem ścierać. Teraz to przełożę sobie tutaj, wsadzę do zamrażarki, a tą część ciasta na razie sobie wstawię do lodówki na czas po prostu pójścia i zebrania tych truskawek do tego ciasta. Tak z 500 g truskawek będzie potrzebne. Tutaj mam te białka, to potem powiem, co do białek będzie potrzebne. To działamy dalej z naszym ciastem. Ciasto już, jak widzicie, wyjęłam z lodówki tą część, którą będę wykładała blaszkę. Blaszka wyłożona papierem średnicy 28 cm, u mnie kwadratowa. Wyłożyłam sobie ciasto troszeczkę tak na boki. Będę go teraz podpiekała około 10 minut w 200 stopniach i potem będziemy przygotowywać, znaczy ja przygotuję truskawki. Tu mam miskę z odrobiną soli, dobrą szczyptą, będę ubijała białka. Jak już białka będą ubite, do tych białek potem sobie dodamy, już Wam mówię, bo ciasto się podpieka, pół szklanki cukru do tego i 2 budynie waniliowe lub śmietankowe. Białka mam już ubite. Pod koniec dodałam cukier. Teraz sobie dosypię tylko budynie waniliowe. Są to budynie bez cukru. Tutaj widzicie przepis na jakieś fajne ciasto. Budynie są 40-gramowe, bo są też budynie większe. Także te standardowe budynie, co idzie na nich do gotowania, 2 szklanki mleka. Ciasto już się, zobaczcie, fajnie podpiekło. Bezę już mam budyniową przygotowaną i teraz wykładamy. Po wyłożeniu prezentuje się tak. Pora teraz na truskawki. Tak myślę, że około pół kilograma truskawek. Poprzecinałam na połówki i wyłożyłam. Teraz przyniosłam to ciasto z zamrażarki, zetrę sobie na oczkach tarki. Ciasto mam już starte. Piekarnik się już nagrzewa. Będę piekła w 200 stopniach 35 minut. Zobaczymy, czy ten czas będzie wystarczający. Widzimy się po upieczeniu. Oczywiście piekłam bez termoobiegu na środkowej półce i ciasto prezentuje się tak. Nawet fajnie wyrosło. Niech ono sobie z godzinkę tak postoi w tej lasce. Potem ściągnę boki po prostu blaszki tortownicy. Fajnie się te blaszki otwierane sprawdzają, bo można po prostu fajnie ściągnąć boki i ciasto się nie uszkadza. Nożem sobie odcinam i tak wygląda ciasto po
zdjęciu po prostu boków tortownicy i niech sobie całkowicie stygnie, a potem do lodówki. Myślę, że będziemy jutro dopiero to ciasto kroić. Ładnie wyrosło, także widzimy się jutro przy krojeniu. Witam Was już kolejnego dnia. Ciasto stało sobie całą noc w lodówce. Wczoraj jednego nie kroiłam, bo już było późno. Poza tym mieliśmy też burzę już koło 23, jak wczoraj nagrywałam dla Was film, także było już ciemno dosyć. I dzisiaj chwila prawdy, ciasto sobie już ostygło. Ukroję i zobaczymy wspólnie, jak wygląda w środku i oczywiście powiem Wam, jak smakuje i czy polecam. I już sobie ukroiłam ciasto. Zobaczcie, jak się prezentuje po przekrojeniu. Ja tutaj widzicie, tak troszkę dawałam tego ciasta na boki. Widać tą piankę budyniową, truskaweczki. Starte to ciasto na wierzch. Myślę, że wyglądowo bardzo fajnie wygląda. Jest dosyć wysokie. Blaszka 28 cm. Pozostała część ciasta wygląda tak. I co? Teraz pora spróbować naszego wspólnie zrobionego ciasta. Można łyżeczką, można sobie wziąć w rękę, tak jak ja, i już próbuję. Wasz tester, jak ja to mówię, i Wam powiem. Oczywiście, jak zawsze, z pełnym dziobem. Powiem Wam, bardzo dobre, nie za słodkie. Fajna ta pianka budyniowa, fajne te truskaweczki. O, patrzcie, Monia do szkoły nie chodzi, a popisała sobie po paluchach. O, tak wygląda. Także jak najbardziej polecam. Widzieliście, ciasto nie jest trudne do zrobienia. Takie ciasto to możecie sobie nawet zrobić, jak ktoś ma własne czereśnie, tylko wiadomo, że trzeba wypestkować. No i w sezonie wiadomo, z malinami, z innymi owocami sezonowymi również można takie ciasto robić. Teraz mamy sezon na truskawki. Można połączyć truskawki z rabarbarem również, albo z rabarbarem też zrobić. Także można fantazjować, jak ja to mówię, w kuchni, być kreatywnym. A ja zabieram się za jedzenie mojego pysznego ciasteczka. Przepis jak najbardziej polecam. Postaram się, żebyście mieli link do przepisu na Smakera w opisie. Oczywiście zapraszam wszystkich na Smakera po moje przepisy, które są już tam na Smakerze do wydruku. W miarę możliwości uzupełniam również te przepisy, których jeszcze nie popisałam pod filmami. Na Smakerze konto, tak samo jak na YouTubie, Monika prezentuje dla moich stałych widzów, dla nowych widzów, którzy nie wiedzą, także serdecznie zapraszam. A ja się żegnam, pa pa!